Good morning Italy, po włosku buongiorno Italia, po polsku dzień dobry Włochy, zapraszam. Mamy ceny i godziny. Tutaj mamy ceny, tu są ceny, a kabina 30 euro, 11 euro kosztuje parasol, 10 euro, leszak taki zdraja, a zdraja to jest taki do siedzenia, to 9 euro, a po 14 są te ceny, no niesamowite. O, zobaczcie, w niedzielę i w inne święta do 14 takie są ceny, 12, 12, 35, 11. Zobaczcie, jak pięknie wygląda tutaj kościółek. Zanim pójdę z Wami na spacer wzdłuż morza, to pokażę Wam tutaj taki plac. Piazza di Tor San Michele. I tam jest taka studzienka. Idę sobie nabrać wody do butelki, żebym miała. Muszę Wam powiedzieć, że wszystkie studzienki, które są we Włoszech, tutaj w Rzymie, nie wiem jak w innych miastach, to woda płynie pitna. Także możecie nabierać do butelek i pić z takich studzienek. Po polsku to się mówi nosówki, bo mają taki nosek. Już podejdę bliżej i zobaczycie, jak to wygląda. Nosówka. Zaraz sobie naleję wody. O, tak wygląda. Kto zna, jak się nazywa ten kwiat? O, dotknęłam i trochę takie ręce są klejące. Widocznie mają jakieś w środku nektary. Jak pięknie wygląda. Ojejku, cudownie. No, takim jak Lido di Ostia, miasteczko nadmorskie, to mamy bardzo dużo knajp, restauracji, pizzerii takiej, gdzie można sobie kupić pizzę krojoną na wagę, albo takie, że możemy usiąść. Ja Was zabieram na fajny spacer i zostań ze mną i oglądaj. Po drugiej stronie tej ulicy jest restauracja, pizzeria. Obok, no to jest taka duża, czy to dwie są? A nie, cały czas to jest ta sama, bardzo duży obiekt. Tutaj też mamy pizzerię, zobaczcie, i są godziny otwarcia. O, zobaczcie, w środę jest zamknięte. Wiecie co? Jeszcze taka ciekawostka dla osób, które przyjadą do Włoch, że we Włoszech każda restauracja ma jeden dzień wolny od pracy. Tutaj jest różnych prac, ale zaraz Was zaprowadzę do takiego miejsca, gdzie wszyscy przychodzą i spacerują. Miejsce jest zamknięte dla ruchu samochodów. Cały czas mówimy o Lido di Ostia. Mamy jakiś sklep rybny, można świeże rybki kupić. Zobaczcie, jak tutaj samochody są zaparkowane. Także jak Wam powiedziałam, wszędzie są pizzerie, restauracje, bary, czyli kawiarenki. Tak wygląda słynny plac w Ostii Lido, Piazza Anco Marzio. Mamy bardzo dużo tutaj kawiarenek, jest lodziarnia, a dzisiaj też są nawet artyści, którzy prezentują swoje malowidła, czyli obrazy.
Przypadkowo trafiłam właśnie na demonstrację różnych motocykli. Część już Wam nagrałam i pokazałam, a teraz doszłam do mola i przed molem stanęli ci wszyscy panowie ze swoimi cudownymi motocyklami i samochodzikami jakiejś starej daty. Teraz to Wam nagram i dalej idziemy spacerować. Tutaj jest właśnie jakieś przemówienie kogoś. Fajne stoją motocykle. Powiem Wam, że ja pochodzę z województwa zachodniopomorskiego, z okolic Stargardu i w Stargardzie kilka lat temu, jak byłam, to też taka była demonstracja tych fajnych motocykli, więc ja tutaj Wam trochę nagram, może będziecie zainteresowani. Słuchajcie, ja widzę, że to są motorki Moto Guzzi. To jest słynne włoskie Moto Guzzi starej daty i zaraz Wam tu nagram. Niesamowite. Fila per due con la manina, eh? Buoni, eh? Per due, rosto di uno. Non poco per Jeden pan mówi do drugiego, trzymajcie ręce na dwóch torbach, dwie ręce na wszystkich torbach. Jest tu policja, która pilnuje tych motocykli, no ale wśród tych ludzi mogą być, wiecie o co chodzi. Jak widzicie, za mną są wszystkie te motocykle. Ja się przekręcę. Ale cudownie, zobaczcie jak pięknie. Cudownie. Dobra, idę teraz na spacer wzdłuż morza.
Jeszcze Wam rzucę okiem na te motocykle. Zobaczcie, jest ich bardzo dużo. No na pewno z 50 motocykli jest. Jest policja, wszyscy pilnują. Super, tutaj pisze protezione civile, czyli protekcja cywilna. Tutaj też jest jakiś staw i zobaczcie, jakie fajne dwa stare samochodziki Volkswagen. No niesamowicie. A tak wygląda dzisiaj w niedzielę 21 września 2025 roku Pontile, czyli molo. Ale pięknie jest na morzu, wypłynęły wszystkie jachty. Ja zaraz tam przejdę i Wam nagram trochę. Chciałam Wam powiedzieć, że wzdłuż tego murku tutaj przy naszym molo jest taka dróżka i można dojść do morza. Nie możemy się rozkładać w sezonie z naszym leżakiem na plaży od ośrodka wypoczynkowego, ale za to jak ujdziemy stąd gdzieś tak z kilometr, to dojdziemy do wolnej plaży. Plaża jest wolna w sensie tym, że nie robimy opłat za rozkładanie się na plaży. Tak to wygląda. I po prostu możecie się rozłożyć z waszym ekwipunkiem i wypoczywać. Ten ośrodek, w związku z tym, że ludzie ciągle wchodzili się, rozkładali tutaj przy molo, zagrodził takimi właśnie słupkami i z takim sznurkiem i wiadomo, że nikt na ten teren nie może wejść. A jak wejdzie, zostanie wygoniony przez straż, która tu pilnuje porządku, czyli przez tego pana, który jest po prostu odpowiedzialny za porządek na tym ośrodku wypoczynkowym. Tutaj jest fajnie, bo są dwa boiska do grania w piłkę ręczną albo w ping-ponga na plaży. Bardzo ładnie jest. Dzisiaj niedziela, no to trochę przyjechało ludzi z Ostii, z Rzymu, żeby tutaj wypoczywać i się rozkładają tam, gdzie nie trzeba. Ale niestety taka prawda. A plaża jest kilometr i mogliby się przejść, a nie są w tej mokrej wodzie, tutaj na mokrym piasku. Powiem Wam, jakaś ciepła woda, ale cieplutka. 25 stopni, wcale się nie dziwię, że ludzie się kąpią. Jest bardzo dużo ludzi w wodzie i bardzo dużo jest tam daleko tych właśnie, jak to się nazywa, jachtów. Się uda przybliżyć, ale nie wiem, czy mi się uda. O. Trochę widać, a trochę nie. O, widzicie, ile jest jachtów? Bardzo dużo. No, przecudowna pogoda. A tutaj Wam pokażę, mamy Neptuna. O, zobaczcie. Słuchajcie, zawiązałam sobie sukienkę i będę sobie szła. O, ale super, mówię Wam. Nawet jak nie macie stroju, a jesteście w Rzymie, to warto tu przyjechać, spacerować wzdłuż morza. Nogi Wam się wymoczą, bo są zmęczone po chodzeniu po Rzymie. Zobaczcie, jak mi się nogi po prostu opaliło od moich klapek. Zwróćcie uwagę, noszę takie klapki wygodne, to są sportowe, dobrej firmy Eko. Jak widzicie, Eko to jest firma bardzo dobra, już mam ich 3. sezon, jestem super zadowolona. O. To jest jeszcze piękne tutaj, że po prostu można wchodzić swobodnie do morza i przez duży kawałek tego morza jest płytko i woda jest cudowna, bo zobaczcie, o, jest po prostu piasek, nie ma kamieni, bo jeżeli jesteście na Sardynii czy na Sycylii, to niektóre plaże mają bardzo dużo kamieni. Albo na przykład w Bari, tam widziałam, ktoś był w jakiejś miejscowości, to też, a u nas jest cudownie, cudownie, o. Nagram Wam trochę tak plażę, ale ludzi nie chcę nagrywać, bo wiadomo, że się nie nagrywa ludzi, ale mówię Wam, jest cudownie. Będę sobie spacerować jeszcze kawałek, o super. Tu jakieś pływają
śmieci. Wiadomo, ludzie zaśmiecają, ale jeszcze Wam rzucę na ośrodek. Tak wygląda. Ceny na początku Wam pokazałam z jednego ze ośrodków wypoczynkowych. Takie ośrodki wypoczynkowe oferują wszystkie usługi potrzebne dla wczasowicza, czyli jest restauracja, jest bar, czyli kawiarenka, są ubikacje, są prysznice, są kabiny, które możemy sobie wykupić na cały sezon od 1 maja do 30 września. Teraz sezon jest przedłużony. No, mamy pielęgniarkę, mamy tych panów, którzy pilnują, żeby się ktoś nie utopił, czyli ratowników, banino. Ojejku, leci samolot, zaraz Wam pokażę, bo jesteśmy blisko. Nie wiem, czy widać, ale widać. Wszystkie samoloty, które wylatują z lotniska Fiumicino, lecą w kierunku Morza Tirińskiego, a później sobie obierają kurs. No, widzicie, jak to wygląda? Cudownie. No i tak robimy i tak. Słuchajcie, nie wiem, co jeszcze Wam nagram na tym filmie. Może jeszcze coś Wam dogram ciekawego i stworzę taki ciekawy vlog. A tymczasem żegnam się z Wami z nadmorza. Jeszcze będę chwilę spacerować i idę do domu. Może Wam wstawię coś z moich rzeczy kulinarnych. Jeszcze Wam pokazuję widok na ulicę, która się nazywa Via. Na tej tablicy jest nazwa ulicy Lungomare Paolo Toscanelli. Rzucę Wam okiem na tą ulicę. Ulica jest bardzo długa wzdłuż morza i ma cudowną właśnie trasę rowerową. Tylko trzeba uważać, jak się przechodzi przez jezdnię, bo wyobraźcie sobie, że pasy są tu. Ja wcześniej przechodziłam, patrzyłam się w drugą stronę, a nadjeżdżały 2 rowery i do mnie krzyczały, żebym uważała. No ale jeżeli ja się w drugą stronę popatrzyłam, bo to jest dwukierunkowa pasmo dla rowerzystów, no to w tamtą stronę się patrzyłam, z drugiej strony nadjeżdżały rowery. Dobrze, że mnie ominęły. Inaczej bym była potrącona przez rowera, więc trzeba naprawdę uważać. Trzeba się patrzeć we wszystkie strony. Tutaj też nam zbudowali rondo. Kiedyś tego ronda nie było przy tym placu. I tutaj jest Piazza del Ravenati, Piazza Ravenati, tu był hotel, ale hotel Belvedere jest w remoncie, ale jest bardzo ładnie. Po drugiej stronie mamy wspaniałą pizzerię, restaurację, można fajnie zjeść. I obok jest lodziarnia, ale nie polecam lodziarni, bo lodziarnia ma niedobre lody. Jeżeli chodzi o tą lodziarnię, co tutaj się znajduje przed McDonaldem, też przetestowałam i też lody nie są smaczne. Lody smaczne są tutaj na tym placu, co się nazywa Piazza Ancomarcio, skąd wyruszyłam. Tam są lodziarnie i tam można fajnego loda sobie kupić. A tutaj przy Molo nie, są niedobre, to od razu Wam mówię. We Włoszech jada się sezonowo, więc jest sezon na fasolkę szparagową. Kupiłam fasolkę szparagową, ugotowałam w lekko solonej wodzie z liściem laurowym. Tutaj na patelni rozgrzałam oliwę z oliwek i trochę masła i zobaczcie, elegancja Francja. Robimy fasolkę po polsku. Tu się mówi po polsku z tego względu, że się robi na masełku i z bułką tartą. I teraz niego nam się trochę podsmaży, a ja później sypię tą bułkę tartą. Cóż jeszcze na obiad robią pysznego? No to już Wam mówię. Tutaj mam przygotowane takie rurki. One się nazywają mezza maniche. I te rureczki ugotowałam na al dente, na półtwardo. Odcedziłam, oziębiłam w zimnej wodzie, odcedziłam ponownie, wrzuciłam do miski. Tutaj dałam 2 mozzarelki, 2 takie podłużne pomidory, które się nazywają San Marciano.
I oliwki, dałam kilka oliwek czarnych pokrojonych i dałam dwie sardelle z tego słoiczka. W Polsce macie takie, tu pisze fileto di asciughe in olio di semi di girasole, czyli filety z sardelek w oleju słonecznikowym. No dobra, ja teraz to polałam oliwą z oliwek, zamieszam, jeżeli trzeba dodać soli, to dodam. Teraz tak, tutaj trzeba zamieszać tą fasolkę. Widzicie, wszystko na żywo Wam nagrywam i widzicie, jaki pyszny obiad można zrobić i smaczny. Na drugie danie, bo pierwsze danie, czyli primo piatto jest makaron, na drugie danie właśnie z fasolką robię klopsiki w sosie pomidorowym. No i one mi się tu gotują. Tutaj wlałam sos pomidorowy, czyli passata di pomodoro. Dodałam troszkę, taką półkostkę warzywną, wywar warzywny. Spróbuję, jak to smakuje. No i gotuję to. Pół godziny pogotuję. W międzyczasie zjemy makaron, a później będą te klopsiki. No i widzicie, fajnie jest. A na zakończenie naszego obiadu jemy owoce. Tutaj namoczyłam w wodzie, już są umyte, w wodzie winogron, takie fajne gruszki i brzoskwinie. Oczywiście mamy inne owoce, ale do obiadu, znaczy po obiedzie zjemy to. No jeszcze tutaj sałata jest dodatkowo. Widzicie, ile rzeczy. Bułka leży. Tak zwana ciabatta włoska. O, taka. Bo do mięska musi być bułeczka. No dobra. Teraz jest w pełni sezon na figi. I we Włoszech się je nagminnie te figi, chociaż one trochę kosztują, bo za kilogram kosztują około 5 euro, ale nic nie szkodzi. Tutaj zrobiłam przekąskę z szynki surowej i z figami. Zobaczcie, tak się je, to jest przepyszne. Przełamanie smaków jest, bo jest i słony, i słodki, no rewelacja. Bardzo dziękuję Tobie, że zostałeś do końca tego filmu, że oglądnęłeś. Jeśli Ci się podoba ten film, to zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz, podbij ten film. A teraz Ci pokazuję, jak można zrobić bruschettę. To jest bruschetta z serkiem takim śmietankowym. On się nazywa stracchino po włosku, z szynką surową i z tymi owocami, czyli z figami. Są bruschette przepyszne. W całych Włoszech się robi takie bruschette, ale można zrobić jeszcze inaczej. Zależy, jak to tam chce. W każdym bądź razie polecam Wam takie dwa przepisy. No i polecam mój obiadzik, był pyszny. Jeszcze raz dziękuję, że zostałeś do końca i udostępnij ten film. Widzimy się na następnym filmie. Ciao, ciao, ciao!